Siema ponownie wszystkim. Mam świetne wieści dla posiadaczy pełnoklatkowych aparatów Sony z bagnetem FE. Kolejny pełnoklatkowy obiektyw Viltrox trafia do tego systemu. Tym razem chodzi o jedną z ich droższych propozycji. Przed Państwem Viltrox AF 35 mm f1.2 z serii Lab. Jakość wykonania jest fantastyczna. Poza tym, że to naprawdę wielkie i ciężkie szkło, co zresztą widać. Ale przy maksymalnej jasności f1.2 jest to do przyjęcia. Jest moc. Spasowanie i wykończenie wyglądają i w dotyku są świetne. Korpus jest metalowy z bardzo przyjemnym, gładkim finishem. Do tego metalowy bagnet z uszczelnieniem dookoła krawędzi dla dodatkowej ochrony. W bagnecie jest też port USB-C do przyszłych aktualizacji firmware'u. Aktualizowałem bez najmniejszego kłopotu. Kiedy odwrócisz obiektyw, słychać i czuć, jak elementy optyczne delikatnie przemieszczają się. Niezbyt to lubię, ale uczciwie, dziś to dość normalne. To samo zjawisko występuje też w innych obiektywach. Z tyłu mamy przełącznik AF-MF oraz dwa konfigurowalne przyciski funkcyjne. Za nimi jest konfigurowalny pierścień sterujący i mały przełącznik z boku, który pozwala ustawić pracę przysłony płynną lub skokową. Viltrox lubi dodawać te małe ekraniki OLED. Szczerze mówiąc, częściej są ozdobą niż realnie potrzebną funkcją, ale wyglądają efektownie i dają też kilka przydatnych informacji. Dalej mamy metalowy pierścień manualnego ostrzenia, który chodzi bardzo gładko. Silnik AF pracuje cicho i celnie. W wersji na Sony autofokus jest szybki i jest to przyjemne. I co najważniejsze, skuteczne w działaniu. To niezły wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że silnik musi poruszać dość dużymi soczewkami. Obiektyw ma gwint na filtry 77 mm i nie ma optycznej stabilizacji obrazu, ale bez problemu współpracował ze stabilizacją w moim aparacie. W zestawie jest całkiem porządna plastikowa osłona przeciwsłoneczna. Mimo że to kawał ciężkiego szkła, wszystko działa jak należy. No to sprawdźmy jakość obrazu na Sony A7S III w profilu S-Log 3. Od f1.2 jakość obrazka i plastyka wyglądają bardzo dobrze.
Ostrość jest świetna. Przy takim świetle kontrast klasa. Przymknięcie dosłownie odrobinę do f1.4 daje już fenomenalną ostrość i kontrast. Przy f2.0 centralnie jest po prostu perfekcyjnie. Wróćmy do f1.2, bo ta magiczna liczba przykuwa moją uwagę. Wiem, że nie jest to duży przeskok w świetle, ale możliwość odpalenia 1.2 na obiektywie 35 mm robi wrażenie. Rozmycie tła jest bajeczne, separacja obiektów zjawiskowa. Bardzo się polubiłem z tym szkłem. Reasumując, bardzo dobra jakość obrazu i wykonanie, co jest ważne, bo to szkło kosztuje blisko około 4,5 tysiąca złotych. Da się znaleźć jeszcze ostrzejsze 35 niż ta, ale jeśli chcesz f1.2, a jest to jednak trochę magiczna liczba, to w systemie Sony FE za konkurencyjne konstrukcje zwykle zapłacisz sporo więcej. Podsumowując, wszystko działa jak należy. To ewidentnie jedna z bardziej ambitnych konstrukcji Victroxa. Czy warto? Myślę, że tak. Choć mówię to jako ktoś, kto bardzo lubi ogniskową 35 mm. Na koniec jeszcze jedna informacja. Kupując ten obiektyw, dostajesz 5-letnią gwarancję. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie.